My jesteśmy z Polski. Jest nieźle. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Tak mówiła babcia Krysia. A później, jak to powiedziałem kiedyś na jakimś filmie, to ktoś mi napisał, że to bullshit. Bo to był spisek producentów płatków. Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ babcia Krysia miała rację zawsze. Dzień dobry, szanowni państwo, witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie, witajcie na Pojezierzu Drawskim. Przyjechaliśmy wczoraj. Dojechaliśmy na parking w Dolinie Pięciu Jezior. Po 2 kilometrach nadszedł kataklizm, więc zapierdzielaliśmy, żeby tylko się rozbić i spać. Szwajcaria Pałczyńska. Wiecie dlaczego? Bo w Szwajcarii też rzadko bywa płasko, chyba. Nie wiem, nie byłem w prawdziwej, ale w Pałczyńskiej już byłem i tutaj też. Zróbmy Bondowi jajecznicę, bo jest głodny. Będziemy się włóczyć po Szwajcarii Pałczyńskiej. Będę mówił i będę cię oboczek. Co wy na to? Dobra. Zmodyfikowaliśmy sobie nieco szlak Szwajcarii Pałczyńskiej, albowiem szlak Szwajcarii Pałczyńskiej jest szlakiem liniowym. Przepraszam. To ból egzystencjalny, wybaczcie. Bondo ma już swoje lata, do tego jest dosyć wyeksploatowanym egzemplarzem, więc obcięliśmy ten początek z asfaltem od Połczyna, obcięliśmy zdroje i wystartowaliśmy dalej. Dolina Pięciu Jezior o każdej porze roku jest cudna. Jeżeli będziecie w okolicy, albo jeżeli chcecie sobie pojechać w piękne miejsce, to Dolina Pięciu Jezior sama jako taka, albo jako element dłuższej wycieczki, petarda, uwierzcie mi, bo jest naprawdę cudna, a szczególnie jesienią, ale latem też. Jesienią, bo las liściaste. Jak się tu trafi złotą polską taką jesień, to... Dobra, nie przedłużajmy, bo Bondo jest głodny, a wiecie jak jest Bondo, jak jest głodny, nie? To, że jest zły to jedno, ale jest nie do zniesienia to drugie. Mam parę przebitek z wczoraj, żeby nie być gołosłownym, albo żebyście nie myśleli, że was robimy w konia, to mogę wam tu wrzucić, no. Naprawdę porządnie padało. Drawski Park Krajobrazowy, wschodnia część województwa zachodniopomorskiego. Powstał 24 kwietnia 1979 roku. Jak wszystkie wspaniałe rzeczy, powstał w latach 70. Powstał w celu ochrony najcenniejszego pod względem przyrodniczym, kulturowym, historycznym i krajobrazowym fragmentu Pojezierza Drawskiego. Powierzchnia to ponad 41 tysięcy hektarów, zaś otulina zajmuje ponad 22 tysiące hektarów. Położony jest na obszarze 6 gmin między Połczynem, Zdrojem, Łubowem, Czaplinkiem i Złocieńcem. Dla mnie Połczyn, Czaplinek i Złocieniec to są takie tutaj punkty orientacyjne. Jednym z najpiękniejszych pod względem krajobrazowym fragmentem. Jednym z najpiękniejszych fragmentów! Bo to nie dlatego, że ja taką mam świetną pamięć albo jestem takim erudytą. Po prostu mam prompter, nie? Dlatego jestem w okularach, mimo że jest pochmurno, żeby nie było na początku widać, że czytam, nie? Jesteśmy tu mniej więcej. To jest Dolina Pięciu Jezior, jeden z najwspanialszych momentów, jeżeli chodzi o Pojezierze Drawskie. Szedł lodowiec. Ona ma ponad 4 km, szerokości gdzieś mniej więcej 300 metrów. Wiecie, że to się nazywa grzybień? Nie wiedziałem. Wolimy na to mówić lilia, bo ten grzybień to taki mało romantyczny. Chodźcie z nami! Musiałem zostawić kapelusz w samochodzie, bo raz, że za gorąco, bo o tej porze roku powinien być słomkowy oczywiście. A dwa, że utrudnia robienie zdjęć. To jest w ogóle ścieżka chyba przyrodnicza właśnie, Dolina Pięciu Jezior. Ona tam ma parę kilometrów, ale jak ktoś chce sobie przyjechać na spacerek, a byłby w pobliżu, to oczywiście poleconko, bo jest cudo. O, rozpędza się deszczyk. Ale to nic. Nie uszliśmy daleko, albowiem napierdziela. Może przejdzie, co? Chociaż zazwyczaj nie przechodzi, nie? Ale trzeba mieć dobrej myśli, nie? Przygoda. Jak tak zacznie mocno niespodziewanie padać, tak mocno, to zazwyczaj ten deszcz jest chwilowy. Chyba że nie. Ci, którzy robią długie szlaki, tak zwani true hikerzy, mają takie powiedzenie embrace the suck, czyli trzeba się pogodzić z tym, że czasami jest do kitu. Ale my jesteśmy z Polski, nam nie brakuje ani muszu, bo to wcale nieprawda, że nadzieja umiera ostatnia, ani musz umiera ostatni, czyli jest beznadziejny. Raczej nie będzie padać bardziej i drugi raz nie zacznie padać, więc musi przestać. Do której padało gdzieś? Do 23? Dzisiaj będzie też trochę dżungla, no. Boczuś. Już od Sławka Jędrzejczyka, który dzisiaj też będzie miał finał recenzji. Jesteśmy w Luboradze. Piękne jezioro, piękne miejsce w ogóle. No ławki są popisane, ale żeby były w jakimś tam super złym stanie czy coś, to nie powiedziałbym. Najlepsze jedzonko jest na początku, później to suche, nie? Mamy jakieś lio. Ale zdarzy jakieś mięsko, spokojnie, nie? To nie będzie wyjazd suchojedzeniowy ortodoksyjnie, bez przesady. Prawda, panie Bo? Ani wege.
Będziesz siedział w sekcji komentarzy i będziesz odpowiadał na to, co tam się wydarzy za chwilę. Czujesz, że rymujesz? Poezja jest w moich żyłach, jestem Polakiem i mam obowiązki polskie. Między innymi rymowanie. Kto lubi placki? Nie Juliusz bądź Słowacki. taki pejo. Wiesz, co się liczy? Ty, Ilość kalorii w... Scyzoryk. Prawda to! Troszkę mało. Ale plasterki grube. Ale będziemy brudzić jajecznicę z boczką od... Ale Bondo, ona jest cały czas w tym samym miejscu, zrobisz to trzeci raz. Wiesz, jak nazywa się człowieka, który robi to samo doświadczenie z nadzieją na inny wynik? Słowacki? Za chwilę wam coś opowiem odnośnie boczku. Jedną z gastrohistorii facebookowych. Jemy i będziemy się musieli zwiedzić, co? Pijemy kawę na głodniaka. Tu żeśmy spali, Bondo się już zwija, ja też się zaraz będę zwijał, bo trzeba lecieć. Bondo ma nową plandekę od Wydry, Baśka nas poprosiła, żebyśmy obczaili, a ja mam nową podpinkę jej letnią z tym nowym wypełnieniem. Trochę wieje. Zobaczcie, jaka miejscóweczka, petarda. Dookoła tego dębu jest takie rądko, bo chyba wyjeżdżają tutaj wodować łodzie i żywego ducha, nie? A zaznaczam, że jest środek wakacji i sobota. Co, zwijamy się i w drogę? A tu się suszy poncho Bonda, pokrowce na plecaki i moja kurtka. Od zewnątrz gnój, bo deszcz, a od wewnątrz pot, bo jednak było ciepło wciąż. Czas spakować mandżur i ruszać dalej. Pierwsze latanko, chociaż powiewa. Jezioro Dębno, proszę Państwa. Jeden wędkarz i teraz minął jeden grzybiarz. Ostatnio mi się marzyło, a nie miałem, a teraz mam, więc polatamy se. Zobaczymy. Z góry powinno być malownicze, bo tam jak zaraz wejdziemy to chęchy. Ale tak jakiś super mocno nie wieje. No nie, chociaż górę drzew zobacz. No spróbujmy. Co nam szkodzi, nie? Długo będziesz latał? Nie. Tam siedział zimorodek z rybą w gębie, a my 105. Nic nie ściemniam, poważnie tak było. Ale co to znaczy? Że trzeba przyjechać tu stacjonarnie z rurami długimi i zapolować. Dobra, lecimy dalej, nie? Bo chcemy prędzej dojść na metę gdzieś tam w okolice Czarne Wielkie, tak? Trzeba śmigać, nie? Chyba, że tu to się nie będzie dżungla, bo już. Niedługo będziemy na mecie, zapierdzielamy, bo chcemy zjeść obiad, a jest już po 4:00. Ale mam dla Was zagadkę. Czego nie ma na Pojezierzu Drawskim? Ludzi i turystów. Natomiast czego nie brakuje na Pojezierzu Drawskim? Idziemy tam i nazbieramy do steka. Tutaj. Tam, ale tam jakiś Ty, ale obok staruszka, przed staruszkiem rośnie jeszcze młodziak. O, tu rośnie młodziak. Co ty jeszcze miałeś? O, no to jest takie... Aha, no tu. No nie, już widziałem twardsze, nie? Dziś będzie grzyb na kolację, obiad o kolację, no. O kurde. A proszę, nawet ceglak się trafi. Ciekawe czy cały, bo kurczę tyle robaków, że masakra. No kurczę. Całkiem niczego sobie. Specjalnie grzmociliśmy do wiatek, żeby sobie zrobić jedzenie jak ludzie. No, trzeba posprzątać. Sieroto. Domyślam się, nie? Jak to wyglądało, no.
O, chłopaki w OSP mają imprezę, bo niedaleko jest Czarne Wielkie. Bierzemy się, trzeba grzybki obrać. Mamy coś do śmieciora? Dotarliśmy do tego przewężki między jeziorami. Bo biwaczyć chcieliśmy wcześniej, ale pamiętałem, że tu jest ta wiatka i chcieliśmy sobie wygodnie zrobić obiad-kolację, no bo już jest która 305. Tak, to się później zgarnie, bo tu mamy śmietniki obok. W ogóle wiecie co, kurde, no śmietnik jest ten obok, dosłownie od tego miejsca, gdzie siedzimy, tej wiatki, do śmietników jest ile? 6 metrów? 3. Nie. A ile to jest? 30 cm. Jak to wyglądało tutaj? Dupa na stole, giry na ławce i 3 paczki słonecznika, pieprznięte, później puste z pogardą pod stół, 4 metry od śmietnika, 6, góra 3. Zapite zamkowym jednym. Ona nie piła, trzeba się szanować. Krasnoborowik, cegla z topory. Bardzo często niezbierany przez ludzi, bo się boją. To jest on w wersji dorosłej, bo ten to jest nastolatek, nie? On właśnie przed chwilą żarł słonecznik i wypluwał na stolik. Tato. Oglądałeś tą bajkę? Którą tą? O tato. Nie. Tata orzeł i był syn orzełek. No. I syn orzełek ciągle pytał o coś tatę w sposób taki tato. Bardzo ciekawe to było. I pouczające, bo tam zawsze była bajka z morałem. Zwłaszcza jak Czyli nie tak jak ta teraz? Zwłaszcza jak synek dzwoniła mamusia i pytała, co jadłeś na kolację, synku. No. I synek powiedział zgodnie z prawdą, że jadł po raz 5. czy 10 parówki. No. A ojciec mówił mu, nie mów, że to parówki. Ale co? Nie wiem, jakby parówki było coś złego. Nie dużo czosnku. Co ty? Ząbek jeden trzeba zostawić, bo grzaneczki trzeba posmarować, natrzeć czosnkiem. Część można rzucić obok steczków. Będą steczki, proszę Państwa, na dekorację. Kurczę, wiecie, że nam zostało parę grzybów z tego, z tych wszystkich. Reszta była robaczywa. No takie ładne, twardziutkie i a w środku sito. Kroj grzybki, Dobra. a ja ogarnę czosnek. Mhm. No, ładnie. Koźlarz babka. Popularny grzybek. Borowik szlachetny. Podgrzybek. Brunatny. I krasnoborowik ceglastopory, zwany w moich stronach i przez babcię Krysię ceglakiem. Ceglastoporty? Tak. Ziom, czy ty chcesz naprawdę tylko tyle? No bo to jak to wiesz, jak to się zasmaży, to one znikną prawie w ogóle w całości. O, dajesz coś innego. Poza tym, no co zrobimy z tą resztą? Bo wiecie co, ja mam ten problem, że ja nie lubię konsystencji smażonych grzybów i ja uwielbiam zbierać grzyby, kocham zbierać grzyby. Mogę zbierać grzyby w ogóle od stycznia do grudnia. Są takie sezony, że gorzej mi idzie, to prawda, ale no nie lubię, nie? Smażonych grzybów. Co na przykład niektórzy w mojej rodzinie, na przykład moja żona, aprobują i to nawet tak dosyć radośnie. Gdyż jest więcej dla niej. Nienawidzę czyścić grzybów. Uwielbiam zbierać, więc chodzę, zbieram i później mówię, zbierałem, to nie czyszczę. Koniec tych żartów ze starych małżeństw. Pośmiejmy się z młodych. To nie było miłe, ale było śmieszne. Kurczę, no tak naprawdę, to jest takie smutne, takie... Cieszysz się, kurczę, zbierasz te grzybki i każdego podnosisz i go bierzesz do ręki, wykręcasz i on jest taki twardziutki, mówisz, ach, będzie zdrowy. No i... Bondo, musimy porozmawiać, nie? Naprawdę, Nie, musimy. na temat twoich... Nie, ale powinniśmy, wiesz, bo czuję się w obowiązku, żeby ci parę rzeczy wyjaśnić. Miałem coś opowiedzieć przy śniadaniu o tym. O boczku. O boczku. Kiedyś... Czy myśmy byli? Czy ja gdzieś byłem? Sam nie pamiętam. W każdym razie rzuciłem zdjęcie boczku na Face'a, bo tak robię czasami, że wrzucam za tych, co nie mogą rano w niedzielę. I goś zaczął coś tam się egzaltować, że wiesz, o tu takie gówno. Mówię, nie zapraszałem cię na śniadanie, bo wyszlecie te gówna a ja będę żył do 90, będziecie zdychać w szpitalach. No naprawdę, nie? Czy myślisz, że w tej naszej branży tacy ludzie spoko, wiesz, luzik, wolność, nie? Rób to, co chce ta. Tak. O nie. A co teraz? Zaczynamy od twojego steczka, czy od grzybków może, co? I później jak już będzie steczek się tak dochodził, to wrzucimy grzybki, wtedy całość, żeby odpoczęła, masełko i w folię, co? Bo Bondo lubi takiego steka. Ja lubię takiego, że dobry weterynarz go jeszcze uratował. A Bondo to lubi takiego, że jakby nie zjadł do końca, to można buty naprawiać. Nie. No tak, stary, nie? Well done to jest dla niego surowy. O matko. No. Kiedyś się mówiło o tym borowiku ceglastoporym, który sinieje,
że trzeba go obgotować czary mary, bo faktycznie był ciężkostrawny, tak jak te kanie różowe. A teraz się mówi, że po prostu żeby nie był surowy, nie? Więc myślę, że podsmażenie uczciwe spokojnie wystarczy. Dorzucę ci, co? Możesz wyłączać. No to czekaj, bo jeszcze sosneczek, nie chcę ci dorzucić, chwileczkę. Co za człowiek. No śliczne. Znowu szkoda, że kanał nie nagrywa zapachu, chociaż... Ale naprawdę musi... O, ciepła jeszcze. Który twój? Ten? Trzeba przyspieszyć. Biała śmierć. Troszeczkę, nie za dużo. Taka mała śmierć, taka dla chomika. No lubię ten dźwięk. On dobrze wróży zawsze. Kurczak jaki gruby. Co chciałeś powiedzieć? Że się cieszę, nie spotykanie. Och, jak się cieszę. Masełko. I odpoczyneczek. Dobrze. Półkilowy stek z grzybkami leśnymi, czosnkiem, ciabaty 300-gramowy, przepraszam. I benchmade Presidio. No, spoko ten kozik, no. Dobrze jest? Tak się najedliśmy, że nie mogliśmy się pozbierać. Ale cofniemy się chyba. Z 300 metrów się cofniemy i będziemy mieli biwaczek. Jest pół godziny do zachodu słońca. O, już 25 minut może. Rzutem na taśmę, spróbujmy. Nie ogląda się za grzybami. Za czym? Za grzybami. Nie wiem co to. Jest paranoja grzybowa, nie? Jak już są, to klops. Wygodnie było sobie usmażyć steki. Tak wiecie, na stole. Może też pójdziemy tam sobie śniadanko rano machniemy zamiast tutaj na kolanie, nie? No. Spoczko, dobry pomysł. To jest tak przestrzennie. Fajnie. Się gdzieś powiesimy zaraz. A nie. Najpierw dron. O patrz, tu jest dziurka, tu by wyleciał i wrócił. Kurczę, a żeśmy zapitalali, ale dobrze, zdążyliśmy, super, ekstra. Dobra, nie ma co, zwalam plecak, odpalam dron. Mieliśmy nie gadać o grzybach, nie? Co to masz? Gdzie? Widzę, o Boże, jaki! Jak myśmy go minęli? Babcia Krysia mówiła, jak widzisz grzyba, rozejrzyj się, bo one nie latają w pojedynkę. O, jak stal! Jak Elmax! A jak będzie robaczywy, to szlak nie trafi, nie? 99% grzybów robaczywa, nie? A też takie twardziutkie. Kurde, no. Dobra. Nie fart z tym zachodem. Też robię zdjęcie? Wysłałeś już mamie? Właśnie wysyłam. Ty gościu wyglądasz, jakbyś był na grzybobraniu. Powieźmy się. Dobra. Nastąpiła zmiana koncepcji, ale delikatna, ponieważ tu wzdłuż wody są trochę za daleko drzewa, a nie chcemy się wieszać w poprzek, bo no wiecie, BHP, nie? Co pokazujesz? Znaczy nie mamy super parcia na to, żeby wisieć w samej wodzie. Pewnie byłby bardziej taki ładny ten biwaczek nasz. Ale wchodzimy sobie tutaj na skarbkę i byliśmy na rekonesansie, drzewa idealnie. Trochę trawki jest, ale nie chcemy się wieszać w poprzek drogi, bo to jest droga oczywiście taka, no nie do jeżdżenia. Pewnie oprócz osób uprawnionych i osób, które chcą jeździć mimo że nie można. No nie chcielibyśmy, żeby jakiś kład w nas się wbił, nie? W hamach czy cross, a to różnie bywa, nie?
Dosłownie idziemy tu, na górę, a tutaj przed chwilką odpalaliśmy drona, nie? Czyli zmiana pewnie o 100 metrów. No, to będzie też jaśniej. No i będzie na pewno troszkę suszej, bo tutaj wstaje już wilgoć, nie? Od wody, więc to też jakiś plus. Może bez plandek? No kurczę, inna pora dnia w ogóle, nie? Bo jaśniej. Tu są takie momenty w ogóle w Drawskim. Czy nie tylko tu, ale tu też bywają często, że jest taki gęsty las, że jest normalnie ciemno, nawet w środku dnia słonecznego. O kurde, no lepiej ziom. Dobra, to szukajmy miejsca. O. To będzie nasz dom? Podoba mi się cholerka to, że tak jak się grzyb. Jedna z najfajniejszych rzeczy w tym jest taka, że jak się ma ten kurczę na grzbiecie całą chałupę, to tak podoba się, to śpisz. No, jest to jedna z rzeczy, która mi się najbardziej podoba w tym wszystkim, tak naprawdę. I noże. Okej, no co, rozbijamy się? A plandeki? W pogotowiu ewentualnie, czy rozbijamy, czy nie? Może złapiemy resztkę zasięgu i może meteo, co aktualizację zrobimy? Nie topisz już. Idealnie. Pyszne? Żartać. Obserwując pewnego znanego bushcraftera, doszedłem do wniosku, że chyba wiem, jaka jest jedna z podstawowych zalet biwakowania w lesie. Tylko w lesie są pieńki, o które można oprzeć nogę, żeby zawiązać but rano. A na płaskim jest ciężej. Dzień dobry, szanowni państwo. Kolejny dzień, kolejne wyzwania. Bąbelki, odciski i narzekania. Witajcie na kanale Świat według Bonda. Będzie o bolącym człowieku, o tym, dlaczego drzewa są tak cienkie, że nie można się za nimi schować. I o tym, i o owym. Tam mieliśmy dokładnie tylko że na dole mieliśmy zabiwaczyć. Jest dobrze, nie było wilgoci. O godzinie 21:30 wyrwało nam korki. Nie wiem, co się stało. To chyba te steki były jakieś usypiające, ale po prostu padliśmy na pyski, nie? 15 po 12 obudził nas na chwilkę deszcz, ponieważ spaliśmy bez plandek. Przyszła jakaś chmurka, mimo że nie miało padać. Jest w ogóle wyjątkowo chłodno i wieje. A z uwagi na to, że nocleg był techniczny, o proszę bardzo, oto on. To jest Bondzio. Tu jest jego plecak. Tu jestem ja. Woda. Tu jest mój hamaczek. To jest ten właśnie nowy Underkill od Wydry, proszę bardzo. Musicie sobie zobaczyć. Tak wygląda. I tam już lądowisko od drona, muszę je zgarnąć. Koszary jest taki, no. I sztywny ten materiał. Dobra, ale jak go trochę położyłem, to mogę wam o nim coś opowiedzieć, ale muszę go poużywać, bo to jest jego pierwszy wyjazd. Doszliśmy do wniosku, że skoro mamy ile? Pół kilometra dalej, może nawet nie? Nie, pół kilometra gdzieś może. Przepiękną wiatkę na tym łączniku między jeziorami, to sobie pójdziemy tam zrobić śniadanko. A dzisiaj w planie na śniadanko są tortille z almetkiem i z szyneczką. Albo z serkiem, albo to i to. Musimy się zwijać. Albowiem albo śniadanie, albo lanie. Zwijmy się i chodźmy. Wiecie co, tu trzeba przyjechać z lekkim plecakiem, bo z ciężkim to się nie idzie schylać, nie, do tych grzybów. Bo my jesteśmy tu na drodze, nie? A tutaj o tak rosną, nie? Te grzyby, patrzcie. Tu rośnie, no, boletus wiadomo jaki, nie? Szlachecki. A tu rośnie ceglak. Gdzie on jest? Tu. Mówiłem wam chyba wczoraj. Krasnoborowik, ceglastopory. Dziwne jest to, że są tablice, nie? Są tablice tutaj o zwierzakach, bo jest dużo takich tablic informacyjnych, edukacyjnych, ścieżki. Są tablice też o grzybach. Jest koźlarz babka, czyli ten koźlak taki nasz popularny, wiecie, z kropkami czarnymi na nodze. Borowik szlachetny, te wszystkie są. A borowika ceglastoporego nie ma, ciekawe, nie? Przecież jest jadalny. Jest dosyć pospolity w niektórych rejonach, w niektórych nie, w niektórych jest rzadki, w niektórych go nie ma. Ale u nas jest pospolity. Ciekawe, w ogóle, bo nawet sobie sprawdzałem specjalnie i najbardziej znany jest w Europie i chyba w Japonii. On tak poza tym, to tak chyba jest taki, rejonizacja jest mocna, jeżeli chodzi o jego występowanie. Ale zrobię mu fotkę, bo jest śliczny, tak wystaje. Nie wzięliśmy papryki, cholera, aby był element chrupki, a tak nie będzie. A co jeszcze możemy położyć na tortilli? Co mamy jeszcze takiego dobrego?
Kabanosy nie. Dziwne kabanosy kupiliśmy. Kurczę, wyszliśmy specjalnie sobie przed wyjazdem do takiego sklepu, gdzie był też mięsny i kupiliśmy kabanosy, niby takie, wiecie, nie te spaczki, tylko na wagę. Gdzie są te kabanosy, takie były jakieś takie pyszniutkie, suche i takie dobre, jak smakujące jak mięso, a nie jak słodkawy rzemień. Dobra, już nie narzekam. Sklepie dobrymi kabanosami. Tak, dobry kabanos.pl, polecamy. Audycja zawiera lokowanie produktu, którego nie ma niestety. To się najemy jedną paczką? No zobaczymy, nie? Najwyżej się otworzy. Nie wiem, ja jesteś bardzo mocno głodny? Trochę. Dobra, a jesteś głodny bardziej niż zazwyczaj? O tej porze? No. No. Okej, no to nie najemy się jedną paczką. Pozdrawiam wszystkich, którzy uwielbiają tortilliki na śniadanko. A szczególnie tych, którzy robią to z kiełkami na przykład. No dobra, to coś ci powiem. No jadłem ostatnio kiełki. Jarmużu chyba się nazywały. Musimy porozmawiać, ziom. Ale ja się tego wstydzę. Spoko, wszystko jest okej. Trzeba noża mi się klei, ciekawe od czego. To co z tym jarmużem? Już nic. Bank. Naprawdę tu nie ma ludzi. Wiecie, jest środek wakacji, a jest tak kurczę pusto. Tak dla nas. Wow. Bolewam, że mam tu daleko, mamy dosyć, bo mamy 230. Ale tu naprawdę o każdej porze roku jest tak cudnie. A jesień tutaj, przez te bukowe lasy i tak dalej, to jest w ogóle miazga. Żeby to miało sens, trzeba ją przekroić pod kątem. Nie trzeba, nie? Ale wtedy się mieć na talerzu. Żałuję, że nie mamy jakiegoś warzywka. Ogórek był świeży, dobry tu. O kurde, ale by pasował. No. Kiszony też. Kiszony też by pasował, no. Wymyśliliśmy sobie taki łącznik między szlakiem Szwajcarii Połczyńskiej a szlakiem solnym. Tu Google w ogóle nie widzi drogi. Ala droga jest, ale no ona nie jest, może jakiś ekstra terenówek czy coś, ale tu osobówką to by nie jechał. Jest pięknie, zobaczcie to. I żadnego kabla, żadnego słupa. Ciężko się idzie, nie? Bo się nogi wyginają w każdą stronę, ale damy radę. A tutaj też mamy namierzone takie jeziorka, rozlewisko. Na Google też ich nie widać w mapsach, ale widać je na mapy czy. I mamy zamiar tam to obwąchać za chwilkę. Cudo ten dom, cudo. Bielik, szanowni państwo, i to taki, no, wystartował nam spod nóg praktycznie. Ten łącznik to myśmy sami narysowali. On na mapie jest tylko pustą zieloną plamą. Droga też jest raczej z tych takich bardziej rozklapciałych. Mondo, ślizgasz się? Ten pierwotny las tutaj to jest taki całkiem. Gadaliśmy z Bondem, tylko że on jest ciężki do biwakowania, bo trzeba sobie wyciąć miejsca, nie? Ale jest no. I cisza. Aż dziwne, że nie na skrzyżowaniu. Gdzie jest ten pies, który tutaj to zrobił? Mamy krótkie obiektywy, może się coś wydarzyć. No to jakby będzie trzeba włączyć, panie Bondo, napęd na 4. Ale słuchajcie, zobaczcie to. Ja tu muszę przyjechać na cały weekend kiedyś, tylko posiedzieć z aparatem. Obiecałem Bondusiowi w nagrodę camembertki z poczusiem, więc możesz sobie zrobić, proszę. Ej, no 3 dni w terenie, no to już parametry standardy czystości też są inne, prawda? Prawda. Styknie? A po co 2 otwierałem? No nie wiem. Nie, no to przecież nie zmarnuję. No co ty?
Dobra, to jeszcze jedno, proszę. Camembercik. Pyk. No taki na bogato jest, dużo tego, dużo boczku. Szkoda. Jesteś na diecie, tak? Nie powiedział nikt nigdy. Jesteś na diecie? Dla 3, bo się jedną nie najadasz. To jest bardzo dobry przysmak na każdą porę dnia. Przytrzymaj uchwytem uniwersalnym, bo trzeba zrobić Proszę bardzo. front flipa. Pomagam. Front flipa też znaczy chlapniesz na mnie. Super, dzięki. Dawno nie było. Trochę Raz się zdarzyło, już dramatycznie. można podkręcić. Ależ to jest fotogeniczny posiłek. O, mięciutki. O, mięciutki. Gotów jesteś na przyjęcie camemberta? Do swojego brzuszka? Się urodziłem gotowy. Dobra, uwaga. Bardzo. Wiem, że odwrotnie, ale tak by się najlepiej kręciło. Boczki też muszą, boczki boczku muszą być przy... Nie tak, że tylko jest taki obcy. To jest dobra przekąska i to też ma powera, nawet na zimę. Aha. No cudo. Dobra, kończę nagrywanie. Dobra. To by było wszystko, jeżeli chodzi o esencję Szwajcarii Południowej. Komary, piękne widoki, trochę więcej komarów i piękne widoki. Jakbyś chciał posmakować dziczy, takiej w cudzysłowie dziczy, to bardziej niż w Borach tu jest dziko, nie? Można znaleźć takie rejony. Jest problem z szlakami pieszymi w pętli, ale można sobie rysować własne. Trochę żeśmy zrobili Szwajcarii Południowej szlaku niebieskiego, trochę żeśmy zrobili solnego, trochę żeśmy zrobili offroadu i wyznaczyliśmy łącznik między szlakiem Szwajcarii Południowej a szlakiem solnym i to był najlepszy kawałek. On jest ciężki, bo tutaj po pierwsze ta Szwajcaria nie bierze się znikąd, po drugie naprawdę tutaj trochę można to porównać z takimi małymi Bieszczadami, łącznie z jakością dróg. Bez repelentu w sezonie komarowym nie ma szans najmniejszych, żeby sobie tu poradzić. Z repelentem też jest tak sobie czasami. W obozowisku to te spiralki tylko i wyłącznie, nie? No naprawdę. Uważamy i to zauważyliśmy już parę razy i chyba to się potwierdza, że jak już jesteśmy stacjonarnie, bez ogniska wiadomo, to te spiralki kurczę dają radę bardziej niż repelent z 50 lita, nie? No, bo jest żydowskim petardą. Nawet w sezonie ludzi zero właściwie, komary są uciążliwe i dla to też trzeba brać poprawkę, szczególnie na przykład jakby się chciało przyjechać z dzieciakiem. Albo ze mną. Jak się... no... To też. Tak czy siak jest pięknie i polecamy. I niekoniecznie trzeba się trzymać utartych szlaków, bo naprawdę myślę, że to jest też część wspólna z Borami. Można sobie narysować własne ścieżki i one będą dobre, nie? Myśmy... No kurde, ja jestem mega zadowolony. Fakt, że tam przy tym rozlewisku, no... Mogliśmy mieć ciężkie buty, byłoby lepiej, gdybyśmy mieli wysokie buty, bo jesteśmy w sportówkach. Tu jest ładnie cały rok. Oczywiście, jak spadną liście, też jest dobrze. Będzie łyso, bo tu jest dużo bukowych lasów i tak dalej, więc będzie łyso, ale będzie lepsza widoczność. Natomiast najlepiej to tu będzie jesienią. No już cię cebulkę za sobą. I masełko. I masełko. I pieprz. Zawsze noście WDC widelec, bo nie wiadomo kiedy zdarzy się serniczek. I zawsze noście ze sobą cebulkę i masełko, bo nigdy nie wiadomo kiedy zdarzy się prawdziwek. Amen. Do widzenia. To Szacuneczek. A jeszcze chciałem Wam pokazać Dolinę Pięciu Jezior z góry, bo jest cudownie. Kolano? No przecież będę musiał to cenzurować, a się jeszcze nagrywa. No bondo. Jak się mówi ładnie, jak się pukniesz kolano? Ojejku, jejku.